Cześć, witam Was w kolejnym odcinku rowerowych porad. Z roku na rok rowery stają się coraz popularniejsze. Mnie to bardzo cieszy, ja myślę, że Was również będzie cieszyć. Cieszy to niestety również złodziei. Coraz bardziej interesują się naszymi rowerami. Warto zastanowić się, jak zabezpieczyć rower, tak żeby nie padł łupem złodzieja. Na rynku mamy wiele różnych rodzajów zabezpieczeń. W sklepach mamy pełen wybór od najtańszych, po naprawdę takie dosyć drogie zabezpieczenia. Pokażę Wam dzisiaj kilka, więc na początek wydaje mi się, że niestety najpopularniejsza linka rowerowa można kupić, nie wiem, od 5 zł podejrzewam w sklepie. I mam tutaj też ze sobą zwykłe, najzwyczajniejsze szczypce do cięcia linek, do cieniutkich linek do pancerzy w rowerze, więc to nie jest żadne zawodowe narzędzie tak naprawdę. No i zobaczcie sobie, mamy tutaj tą linkę. Ja ją sobie... Mówię, nie jestem wprawiony, nie robiłem tego w zasadzie nigdy, a zajęło mi to dosłownie chwilkę. No tutaj ten mój klucz się też roztegowuje, ale wezmę jeszcze raz, pokażę, jak taka linka zabezpiecza nas po prostu rewelacyjnie przed złodziejami. O, no właśnie, sami widzicie. To jest ogólnie, kto mówi, klasyk badziewie do badziewia. To po prostu nie polecam nikomu używania takiego badziewia. To jest bardzo dobre co najwyżej, żeby zostawić rower gdzieś przypięty, może na 2-3 minuty pod sklepem, ponieważ wystarczy trochę więcej czasu. Będzie złodziej szedł pod kurtką gdzieś ukryty duży przecinak i dziękuję bardzo, mamy po rowerze. Więc zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie tego typu ulok. Taka podkowa, przez niektórych nazywany D-lock również, bo to zależy, czy to litera D, czy to litera U. Wykonane ze stali hartowanej, dosyć gruby ten pałąk. On w zasadzie, jeżeli to jest też dobrej jakości, nie jakiś najtańszy ulok za 30 zł, to jeżeli jest chociaż trochę droższy, już nie podda się nawet większym nożycom, po prostu nie będzie można tego przeciąć. I ewentualnie jeszcze coś takiego mam tutaj, jak składane takie zapięcie. Ono zajmuje dużo mniej miejsca niż ulok i ładnie można sobie przypiąć. Są jeszcze łańcuchy, akurat łańcucha ze sobą nie mam. Łańcuchy, czyli właśnie z ogniw, bardzo fajnie zrobione takie zapięcie. Niestety łańcuchy są bardzo ciężkie, więc są albo używane stacjonarnie, czyli zostawiamy sobie taki łańcuch w pracy, on sobie tam wisi i nie wozimy go ze sobą, ponieważ przyzwoity łańcuch waży powyżej 2 do 4, nawet 5 kg. I powiem Wam jeszcze parę słów o wadach i zaletach tego rodzaju zapięć rowerowych. Tak jak widzieliście, linkę już wywaliłem, ona się do niczego tak naprawdę nie nadaje. Może jako dodatkowe zabezpieczenie, bądź bardzo krótkotrwałe zabezpieczenie. Nie przypinamy linką po prostu roweru na dłużej. Jeżeli chodzi o uloka, ulok, no jego dużą wadą jest to, że jest duży. Nie zwija się, nie składa, nie można z nim nic nie robić. Są również krótsze oczywiście wersje, którym można przypiąć jeden rower. Ten jest akurat długi na 2 rowery, ale czy tak, no zajmuje miejsce i swoje też waży. Nawet taki krótszy ulok około kilograma spokojnie będzie ważył. Ten niecałe 2 kg waży. Więc no, trzeba o tym też pamiętać. Takie składane zabezpieczenie jest pewnego rodzaju kompromisem, bo z jednej strony zajmuje mało miejsca, z drugiej strony nie jest jeszcze aż tak ciężkie, chociaż no już to akurat swoje waży. Po rozłożeniu jest o tyle fajne, że można sobie przypiąć do różnych mniej regularnych miejsc, ale niestety z tego, co już oglądałem kilka filmików na YouTubie, złodziej może spróbować podważyć nożycami w tym miejscu, tutaj na łączeniu, może próbować podważyć to zabezpieczenie. Ja wierzę, że producenci starają się zabezpieczać tego typu sprzęty, ale nie jestem do końca przekonany, czy to też na dłuższy czas, jakbyśmy chcieli zostawić rower, czy to jest dobry pomysł. I bardzo ważną sprawą jest to, gdzie przypinamy swój rower. Nie można go przypiąć na przykład do siatki, którą złodziej przetnie w sekundę. Nie można przypiąć do czegoś, co złodziej wyrwie z ziemi na przykład, czy wyciągnie, czy odkręci. Nie wiem, do znaku na przykład drogowego. Ja słyszałem takie historie, że złodzieje byli na tyle bezczelni, odkręcali znak drogowy i rower sobie górą wystawiali, więc trzeba przypiąć do czegoś, co po prostu będzie nie do ruszenia tak naprawdę. Kiedyś bardzo popularne były, i co mnie martwi, nadal w niektórych miejscach są popularne, są stojaki na rower, tak zwane wyrwikółka, czyli że wstawiamy sobie przednie czy tylne koło w ten stojak, przypinamy rower. No właśnie, no ale do czego przypinamy? Do koła? No to złodziej odkręci koło i tyle go widzieli, zresztą ucieknie, koło sobie jakieś tanie dokupi, rower sprzeda. Także warto do bardzo solidnego miejsca, do punktu przymocować rower i za ramę, koniecznie za ramę, tak żeby, no tak, to oczywiście też ktoś może powiedzieć, że
ok, przypnę za ramę, no to mi rozkradną koła, siodełko, wszystko złodzieje mi rozkradną. Jest ewentualność taka, że można sobie kupić specjalne bolce, tutaj też szpilki mocowane na kluczyk, także nikt tego, jak mamy szybko złączkę, no to zamieniamy na te bolczyki i nikt nam nie odepnie koła tak szybko. Gdzieś widziałem, jeszcze można kupić takie specjalne nakrętki, które da się odkręcić tylko dopiero w momencie, kiedy rower postawimy do góry nogami. To też no, w jakiś sposób zabezpiecza te koła, ponieważ jeżeli dobrze go przypniemy, no to złodziej nie obróci roweru. I tak jak mówiłem na początku, na rynku mamy całe multum zabezpieczeń, więc jakie kupić, czy tańsze, czy droższe. Więc często jest tak, że zabezpieczenie, patrzymy po prostu tylko na to, ile mamy pieniędzy do wydania. Jest też taki stary mit, który mówi, że wartość zabezpieczenia powinna wynosić co najmniej 10% wartości roweru. No ale jeżeli ktoś ma rower za 10 tysięcy złotych, no to przecież nie będzie kupował zabezpieczeń za 1000, bo musiałby, nie wiem, ze 2 co najmniej albo 3 takie zabezpieczenia wozić, co też, no kurczę, też, no, lepiej już w ogóle roweru nie spuszczać z oka takiego drogiego, niż wozić ze sobą tyle zabezpieczeń. Więc trzeba dobrać zabezpieczenie bardziej do tego, w jakim miejscu zostawiamy rower. Jeżeli zostawiamy go tylko pod sklepem, na chwilkę, dobrze, niech ta linka już będzie. Nie sugerujcie się też grubością, bo czy gruba linka, czy cienka, to nie ma większego znaczenia. Ale jeżeli zostawiamy gdzieś na dłużej, no trzeba wziąć i to jeszcze jakiegoś porządniejszego troszeczkę uloka, dać te chociaż 100 zł na uloka, nie kusić się na jakieś za 30 zł podejrzane urządzenia. Druga też jest sprawa tego typu, że warto patrzeć na to, gdzie zostawiamy rower. Jeżeli zostawimy rower przypięty nawet takim solidnym ulokiem, złodziej może się dobrać do zamka i podejrzewam, że prędzej czy później też go otworzy, więc warto zostawiać w miejscu, gdzie jest po prostu uczęszczane, gdzie dużo ludzi chodzi, gdzie złodziej nie będzie za bardzo wystawiał się na ryzyko grzebania przy zamku i próby jego rozbrojenia. No słuchajcie, to by było na tyle, więc powiem Wam jeszcze tak, warto zabezpieczać rowery, złodzieje nie śpią, złodzieje cały czas czuwają, złodzieje cały czas kradną i to nie jest tak, że tylko u nas w Polsce. W Holandii ginie bardzo dużo rowerów rokrocznie, bardzo dużo jest też tam do rzeki wyrzucanych, do różnych kanałów. W każdym razie to nie tylko u nas kradną, więc warto się zabezpieczać, warto zapinać rowery, bo to jednak, słuchajcie, wydacie 100-150 zł na porządne zabezpieczenie, a przynajmniej będzie święty spokój, że roweru nam nie ukradną. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, hej!